Autostop, autostop, wsiadaj bracie, dalej hop. Rusza wóz, będzie wiózł nasz dziś ten wóz. Na starcie chciałbym wam bardzo podziękować za 300 subskrypcji na kanale. Niby mało, ale serce się raduje widząc, że podobają wam się moje filmy. W poprzednim odcinku zatrzymaliśmy się w Hammerdal, a dzisiaj w końcu pojedziemy tam, gdzie zaczyna się magia. Za koło podbiegunowe. Zostaw suba, ocenę pod filmem i możemy zaczynać. Porachket, so ma euch na Licht. Nie ma nic bardziej orzeźwiającego i zbliżającego ciało z przyrodą jak kąpiel w jeziorze, zimnej, skandynawskiej wodzie. W takich momentach czuję prawdziwy zew natury i wdzięczność za możliwość doświadczenia tych emocji. Okej, zanim przejdziemy już dalej do łapania stopa, to pokażę wam, gdzie dzisiaj spałem. Spałem dzisiaj w miejscu, które się nazywa Kalsnesa. Nie wiem, jak to się wymawia. I tak, to jest taka wiata. Na Maps mi było tylko i wyłącznie pokazane, że tu jest jakaś wiatka. Nie wiedziałem, co zostanę, a zostałem naprawdę sporo. Nie spodziewałem się w ogóle czegoś takiego. Na miejscu był od razu nóż jeden, siekierka, jakieś drewno też naopałem, zostawiłem świeżego, jakiś kosz na śmieci. Ale ogólnie najlepsze jest to, że wczoraj tak wiało, że nie szło w ogóle tarpa rozbić. I myślałem, że będę spał na ziemi pod tarpem. No ja spałem na ławeczce, która była dość cienka, ale ogólnie jest git. Z takim widoczkiem, to ja nie będę narzekał, co nie? Nie mam zamiaru w ogóle narzekać. Więc ja już jestem gotowy i cisnę dalej. Lecimy. Wraz ze wschodem słońca powędrowałem w stronę głównej drogi, gdzie po drodze przywitały mnie promienie słońca, przebijające się przez jesienne liście oraz owieczki, które podążały za moim głosem. Kolejny magiczny poranek, który zwiastował niesamowity dzień. Owce! Co, owieczki? Idziemy? Chodźcie ze mną. Idziemy, chodźcie, idziemy na wyprawę. Chodźcie, idziemy. Idziemy na wyprawę. Idziemy podbić koło podbiegunowe. Chodźcie. Co, że nie jesteście reniferami, damy radę. Znalazłem kompanów sobie, o. Proszę, jak za mną wszyscy ładnie idą. Podążamy. Gęsiego ładnie, proszę bardzo. Idziemy. Idziemy. Zobaczymy, jak to będzie we wtorek, no ale no. Łapiemy, próbujemy i się nie poddajemy. Mamy. Oh. Just put the stuff here. Okay. Are you going to hunt? No, I'm working in forestry. Okay. Yeah. You from Germany? No, I'm Swedish. Just an old shirt. Okay. Po chwili łapania zatrzymał się Erik, który pracuje jako leśnik oraz oczywiście jest także myśliwym. To właśnie on uświadomił mnie o tym, że znajduje się w krainie niedźwiedzi. Z Erikiem dojechałem do miejscowości Stromsund, gdzie przywitał mnie przepiękny widok. Coś, co lubię bardzo robić, w takim sensie, że zawsze mogę się czegoś nowego dowiedzieć. Lubię wchodzić na cmentarze. One dużo pokazują.
Tutaj raczej jest tak bardziej biedno, raczej bez nagrobków, tylko raczej takie pomniczki tu są, z tego co widzę. Mimo iż te groby w większości są dość nowe, typu jakieś 2009 rok. To nie są jakieś super stare groby, chociaż ten na przykład z 911 jest, z 1911. Ale groby to jest duże takie świadectwo historii, taka pamiątka, która jednak pokazuje to, jak w danej kulturze się zachowują w takich obrzędach. Tutaj są między jakimiś krzewami, więc to taki bardziej ogród powstał aniżeli cmentarz. Bardzo spoko. Cmentarze w Szwecji różnią się od typowego polskiego cmentarza. Groby to najczęściej tylko płyta pamiątkowa stojąca u wezgłowia pochowanego. A same cmentarze są głównie protestanckie. Bardzo spoko. Szybkie rzucenie okiem. I lecimy łapać dalej. Z Nielsem, kolejnym kierowcą, dojechałem do Doratei, gdzie mogłem poczuć się jak na końcu świata. Ponieważ w kierunku, którym ja chciałem jechać, przejeżdżało jedno auto co 15-20 minut. To, co jednak zdążyłem zauważyć, to to, że listonosze w Szwecji kierownice mają po prawej stronie. A to dlatego, by bez wychodzenia z auta móc wyrzucać listy prosto do skrzynek. Takie proste, a jak ułatwia życie. Aut jeździ naprawdę już mało. Raz na 10 minut, raz na 15 minut coś przejedzie. Więc no teraz już się robi ta północ, prawie że północ. 40-50 km między większymi miejscowościami to już jest taki klasyk. Znaczy większymi, to jest takie kilka tysięcy, że jest taka stacja benzynowa chociaż. Więc co? Otoś właśnie jedzie, chyba. Cisnę. Próbujemy. Trzeba łapać i się nie bać. O, na wizji spróbujemy może. Zobaczymy. Pamiętajcie. Kiedyś w końcu to się zatrzyma. Kiedyś. Tego dnia z Matiasem, Karin, Sasin i Urbanem, który jako jedyny nie chciał zrobić sobie zdjęcia, dojechałem do miasta Storuman. I to właśnie tutaj postanowiłem tego dnia znaleźć sobie miejsce na nocleg. Nie ukrywam, miałem farta. Dobra, dzień dobry. Szybko podsumowanko. Znalazłem sobie wiatę z tyłu. Taką w środku miasta. Jestem w mieście, które macie teraz wyświetloną nazwę na ekranie. Tu mam ogniwo, które mi się udało rozpalić. W końcu jakoś tak porządnie. Że są dwa grubsze konary, które mam nadzieję, że zaraz zapłoną. I to mam nadzieję, że się wszystko zajmie. Będę miał może ogień nawet do rana. Mam nadzieję, że to się zajmą te takie poniższe. Ta brzoza cała co tu leżała dość sporo. Widzę, że już się zaczyna jarać. I u nas tak będzie pyrkać do rana. Zaraz coś pojem. Jest taka wiata, co miałem wczoraj. Taką samą. Dzisiaj, wczoraj. Identyczna, tylko że większa. Większy sufit, nie będę walił głową. I szersze ławeczki. Taka wersja premium, co było wczoraj. Patrzcie, jak się jara. Udało mi się w końcu rozpalić normalne ognisko i użyłem tej kory, co mi polecił gościu. Co robię jutro? Zdecyduję sobie, jak będę leżał w śpiworku i patrzył na widoczek. Dzisiaj mam o wiele większe morale niż wczoraj. Jest dobrze, pilnuję ognicha, żeby nie zgasło, bo to bardzo ważny tutaj totem kempingowy. Dziękuję, dobranoc i widzimy się jutro. Dla Was sekundę, dla mnie 8-9 godzin, mam nadzieję 9. Dzień dobry. Chyba już środowy poranku. Ognisko rozpaliłem. Niech się tak jeszcze zajmie porządniej. I będę skakiwał do wody szybko opłukać. Znaczy szybko, dzisiaj może trochę dłużej posiedzę, ponieważ wiatru nie ma. Wracam od razu, idę do ognicha się ogrzać. Fajnie grzeje. Podoba mi się to. I co, jak się ogrzeje, jak się jeszcze dopalą porządnie, to wyspać się, tak się wyspałem, że się budziłem w nocy tu dość sporo, nie wiem czemu. Zdarza się, że się czasami człowiek musi trochę pobudzić w nocy. Ale ogólnie noc przespana. Idę się myć. Nie jest aż tak wcale zimno. Skakuję szybko do wody. Oczywiście na waleta. No jest zimno. Nie ma, że boli. Tylko nie ma, powiedzmy, żeby nikomu nie psuć dnia. Nie ma, to lecimy. Jest git. Trochę szczypie mnie w dupę, ale ogólnie nie jest git. O! Się trochę
obawie cenzurowanie. Niesamowite miejsce. Niby w mieście, a czułem się, jakbym był daleko od wszystkich i od wszystkiego. Jezu, jak zajebiście. O, dobra. Ja się ogrzeję przy ognichu. Lecimy dalej z tematem. Życie jest fajne, kurde. Życie jest fajne. Pamiętajcie. Bardzo cofamy się do miejsca ze wczoraj, w którym łapałem, czyli dokładnie to skrzyżowanko. Nie jest tu źle, nie jest to miejsce najgorsze, nie jest najlepsze, więc tu będę łapał. Może Kiruna się uda, zobaczymy. Hej, lubię tutaj, naprawdę fajnie jest, bo każdy mówi dzień dobry, każdy ci uśmiecha, czasem ktoś spojrzy spod byka, a ja sobie przynajmniej mogę postać, pouśmiechać się. Jezu, ale jestem dzisiaj świeżutki, Jezu, tak się umyłem dobrze. No, nie jest źle, nie jest źle. Jutro tylko założę czyste ubrania, bo tak powiedzmy po 2 dni chodzę w każdym zestawie. Może mi się uda hosta złapać, to sobie pranie zrobię, zobaczymy. Póki co łapię i na koło, mam nadzieję dzisiaj. Dzień rozpoczął się niesamowicie szczęśliwie. Po zaledwie 5 minutach łapania zatrzymał się Samograsić, który jest Słoweńcem. Dojechaliśmy do miejscowości Arvidsjaur, gdzie na godzinę się rozdzieliliśmy. Samograsić pojechał na parking, by się zdrzemnąć, a ja poszedłem na krótki, eksploracyjny spacer po tym małym, 5-tysięcznym miasteczku. W tym momencie miasteczko o wielkości 5000 zalicza się do rangi ogromnej metropolii. Jest mechanik, jest stacja benzynowa, czyli wszystko co nam potrzeba. A zaludnienie to raptem 1 osoba na kilometr kwadratowy. No, to ostatnie 15 minut sobie wykorzystam, żeby sobie posiedzieć przy jakimś takim ładnym jeziorku, zanim przyjedzie znowu. Jokmok się nazywa miejscowość, do której będziemy jechać. Tam mam hosta, który jeśli mnie potwierdzi, to będę cisnął dalej, ponieważ do Kiruny na samą północ nie jest wcale już tak daleko. A ja prawdopodobnie zrobię tak, że pojadę sobie do tej Kiruny, potem zawrócę sobie, albo pojadę w ogóle od razu do Finlandii, do Parku Narodowego, zawrócę sobie na Rovaniemi i potem już będę wracał chyba na Litwę, Łotwę, Estonię. Dania sobie już chyba daruję w drodze powrotnej. Zobaczymy. Pewnie zadecyduję w ciągu jutro, zadecyduję pewnie albo pojutrze. Bo to jednak dni mam jeszcze 11 do powrotu takiego ostatecznego. Zobaczymy, jak się potoczą moje losy. Ale ogólnie jest fajnie. Jestem naprawdę w fajnym miejscu. Pokażę wam. Siedzę sobie na takim molu tutaj w środku miasta. Jest dość zimno, bo są teraz jakieś 5 stopni w tym momencie. Jest git. Jesteśmy właśnie na granicy, gdzie się znajduje koło podbiegunowe. Właśnie w tym miejscu. I właśnie będę je oficjalnie przekraczał. Tutaj użyję pomocy statywu. Okay? It's from recording. I think the line is like somewhere here, right? Yeah. Oficjalnie przekraczamy. Po roku się udało. Po roku się udało. Jest fajnie. Jest koło podbiegunowe. Tak to wygląda tutaj. Cała granica. I jak mok. O jest. Takie oto miejsce. Sobie zdjęcie zrobię i lecimy dalej. Ja się gdzieś może tutaj podpiszę zaraz. O, ja byłem. Marcin. No. I jestem. Od teraz oficjalnie mogę powiedzieć. Wjeżdżamy za koło podbiegunowe. Dojechałem z Samograsiciem do Jokmok, czyli 300 km dalej, gdzie postanowiłem już tego dnia zostać. Postanowiłem się wybrać do Muzeum Ojte. Muzeum, które dokładnie opisuje historię szwedzkich gór oraz, co ważniejsze, ukazuje historię ludu Sami. Ukazuje życie, które nam, mieszkańcom Europy Środkowej, się nie śniło. Niebotycznie ciężkie warunki, w których przyszło żyć pierwszym osadnikom północy, sprawiają, że mój szacunek oraz miłość do północy wzrosły wielokrotnie.
Tego dnia, dzięki couchsurfingowi pod swój dach zaprosił mnie Alex. Merci and tak Alex. Thank you so much for your help. It means a lot to me and I hope I will be able to visit you one day. Or maybe you will be able to visit me. I to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to w komentarzu napiszcie północ. Oraz czy północne rejony świata są dla Was atrakcyjne. Kiss to ya all napmai.